Cześć kochani, jak prawie codziennie Janusz Dąbrowski wita Was na kanale Barwy Zdrowia, na kanale YouTube. Witam Was jak najserdeczniej. O czym będzie dzisiaj? E, Znam jeszcze pewien przekaz. Czego będzie dotyczył przekaz? Słuchajcie, chyba każdy z nas ma takie o sobie różne myśli. Po co ja żyję? Jaki jest sens życia? Jak mam żyć? Jak mam zachowywać się w stosunku do innych? Jak ci inni mają zachowywać się w stosunku do mnie? Jak to ma być w rodzinie? Jak to ma być w pracy? Jak to ma być w szeroko tym pojętym społeczeństwie i tak dalej, i tak dalej? Co mam robić? Jaką ścieżką iść? I tak sobie pomyślałem niedawno, że przeczytam coś wam, co mnie ukierunkowało. To był bardzo mocny przekaz, kilka zdań, bardzo ważnych dla mnie zdań. Jeżeli ktoś zechce z Was to przyjąć, to niech to weźmie w całości, w części, albo co kompletnie odrzuci. Mamy wszyscy być wolni w tym, co robimy. Absolutnie wolni. Każdy z nas, wielokrotnie to powtarzam na szkoleniach swoim uczniom, których uczyłem, ja jestem tylko waszym przez pewien czas jakby przewodnikiem, jakby nauczycielem, jakby człowiekiem wskazującym, natomiast każdy ma być wolny, każdy może wybrać, może to odrzucić, może wyłączyć, jest tam taki guziczek, od razu wychodzicie z tego kanału, nie ma was, koniec, bo to jest niestrawne, dla wielu może być niestrawne jeszcze. Eee, więc mamy wybierać, to jest nasza decyzja. I podzielę się z Wami w związku z tym pewną taką refleksją, bo to, co Wam przeczytam, może odnosić się do sytuacji każdego z Was. Tak jak powiedziałem, w rodzinie, w różnych układach społecznych, wszędzie, w pracy, wszędzie. Takie wskazanie, jak mam się zachowywać. Bo Wasza ścieżka, każdego z Was jest inna. Jesteśmy ludźmi, ale nawet gdybyśmy szli w jedną stronę, z punktu A do punktu B, to nawet na czystej, płaskiej kartce droga każdego z nas będzie nieco inna, bo ta kartka nie jest do końca płaska. I gdybyśmy szli drogą asfaltową obok siebie, to też nie będzie identyczna, bo tutaj jest jakiś wybój na asfalcie, tu trochę wody po deszczu, tu jakiś kamyk, tu odrobinkę błota i tak dalej, a u innego tego po prostu nie będzie. Każdy ma własną ścieżkę życiową. Czego dotyczy ten w ogóle przekaz, w jakich okolicznościach go otrzymałem? Otóż w 2007 roku napisałem właśnie tę książkę. Przepraszam za te jakieś cienie tutaj powstające. No niestety oświetlenie mam akurat takie, jakie mam dzisiaj. Może tutaj coś poprawię, może będzie lepiej, nie wiem. No mniejsza z tym. A więc jakieś przeciemnione włosy, przeciemnione okulary. Więc w 2007 roku napisałem tą książkę. Pisałem ją jak w amoku dosłownie. To jest, słuchajcie, to tak poza nawiasem już. To jest 400, prawie 40 stron, a ja napisałem w ciągu chyba miesiąca i 10 dni. A jakie pisanie w związku z tym banalnie proste. Ale pisałem jak w amoku, tak jakby ktoś mi codziennie wstawiał tutaj do mózgu twardy dysk z treściami. Ja o tym piszę w tej mojej książce, jak to było pisane, to była magia dosłownie. Charuwa nieprawdopodobna. No i na zakończenie, jak już wszystkie karteczki, notatki przelałem powiedzmy do kompa, do komputera, to naszły mnie niesamowite wątpliwości. Czy to w ogóle ma sens to całe pisanie? Jak książka zostanie przyjęta? Czy nie wywoła zbytnich emocji? Zwłaszcza w świecie tych powiedzmy e, bardzo wyjątkowo religijnych ludzi. Kto to będzie w ogóle czytał? Czy może jedni wyśmieją, a drudzy pobiegną do lasu po chrust, żeby stosik ułożyć, bo mogłem naruszyć ich jakieś uczucia religijne, o czym się dzisiaj tak głośno się mówi. I wówczas na zakończenie Bóg, tak wierzę,
Oczywiście każdy z Was może mieć inne wyobrażenie, powiedzieć, że odlatuje, naprawdę. Ale myślę, że z tych, którzy tu są na tym kanale, chyba nikt tego nie powie. Więc Bóg dał mi słowa otuchy i rozproszył ostatnie już wątpliwości. Usunął takie moje rozterki, bo w tym momencie, kiedy przeszły takie myśli, wzrok się skierował na półkę z książkami i tak nieodparcie zauważyłem chyba, nie pamiętam, który tom rozmów z Bogiem Donalda Neila Walsha. Tak otworzyłem, na chybił trafił i przeczytałem właśnie to, co teraz wam przeczytam. Jeszcze raz powtarzam, że to może odnosić się do każdego, do jego różnych sytuacji. Jeszcze raz powtórzę, możecie to wziąć w całości, możecie w całości odrzucić, możecie wziąć część. Posłuchajcie. Jeśli leży ci na sercu to przesłanie, to ponieś je w świat. Nie martw się tym, czy zostanie zbrukane. Ono samo się obroni. Pamiętaj, czego cię nauczyłem. Daleko ważniejsze jest to, jak dobrze przesłanie jest przekazane, niż jak dobrze zostanie przyjęte. Wiedz także to. Uczysz tego, co sam musisz opanować. Nie trzeba najpierw osiągnąć doskonałości, aby głosić doskonałość. Nie trzeba najpierw dostąpić duchowego mistrzostwa, aby głosić duchowe mistrzostwo. Nie trzeba najpierw wznieść się na najwyższy szczebel ewolucji, aby głosić najwyższy poziom ewolucji. Staraj się tylko być szczery, autentyczny. Jeśli pragniesz naprawić rzekome krzywdy, podejmij stosowne działania. Zrób co w twojej mocy i nie wracaj do tego więcej. Jeszcze raz powtarzam, to był koniec cytatu, przepraszam, i powtórzę. Rozmowy z Bogiem, tom 3, Neil Donald Walsh. Mamy, słuchajcie, XXI wiek. Mamy masę wyzwań. Mamy czas, kiedy jesteśmy poddawani przez ogólnoświatowy system różnym wyzwaniom. Przepraszam za te zacienienia jakieś takie granatowe, troszeczkę mi go deprymuje, ale no po prostu nagram to już do końca. Jesteśmy poddawani właśnie takim próbom, między innymi zniewalania, ogólnoświatowego zniewalania, prowadzącego wręcz czasami do ludobójstwa w różnych dziedzinach. Więc tym bardziej powinniśmy, słuchajcie, kochani, szukać własnej ścieżki oparcia, odpowiedzi na pytanie, jak żyć w takim świecie, co robić. A więc chodzi o to, żeby wznosić nasze wibracje, absolutnie wznosić nasze wibracje. Wysoko, bardzo wysoko. Przekonywać się, że możemy żyć jednak w wewnętrznym pokoju. Przekonać się, że możemy żyć bez strachu, bo to strach ma się nas bać. To tak zwani oni mają się bać. Bo jeżeli my będziemy silni duchem, to nic nas nie przezwycięży. Naprawdę wierzę w to, co mówię, wiem, co mówię. I wielu lepszych ode mnie to samo powie. Znacznie wyższej istoty, które stoją o niebo wyżej w wibracjach ponade mną. Jestem tylko takim gdzieś tam może na średnim szczeblu. Nieważne. Każdy kiedyś coś zaczynał. A więc my mamy żyć z poczuciem, że nasza wolna wola nie może być złamana, bo ja wolnej woli nie oddam. Absolutnie. Co wy z waszą wolną zrobicie, waszą wolną wolą zrobicie, to już wasza sprawa, ale widziałem w ciągu ostatnich tych kilku lat, jak wielu ludzi oddało swoją wolną wolę, jak się podstawiało pod tam różne historie, nie czytając, nie wiedząc, w panice, w strachu. Nie oceniam ich, uchowaj Boże. Widocznie też mieli do spełnienia jakieś swoje zadanie tu na tej ziemi, jako przykład dla nas chociażby, jak można się wystraszyć, jak można dać się zniewolić różnym teoriom, różnym ideologiom, różnym działaniom.
Naszej wolnej woli nie możemy oddać żadnym ciemnym mocom. To jest nasza szansa, żeby się utrzymać w wolności. Czasami tak jest, że ta pierwsza szansa jest jednocześnie ostatnią. Ja zawsze namawiam ludzi do tego, żeby trzymać z absolutem, trzymać z Bogiem. Bóg jest z nas, jesteśmy istotami boskimi, a więc trzymajmy z Bogiem. To jest najlepsze, co możemy zrobić. Nie chcę tutaj, słuchajcie, wchodzić na ambony, głosić kazań i tak dalej, i tak dalej. Jak najdalszy jestem od tego, ale mówię to, na pewno czujecie to, że mówię to z poziomu serca, z serducha po prostu. Bo to jest najlepsze, co możemy dla siebie w naszym życiu zrobić. No, oczywiste, że życzę Wam tego, czego sobie, czyli wszelkiego dobra. Niech miłość i wdzięczność będą z Wami. Najlepszego do następnego spotkania. Cześć, trzymajcie się.